Pałacu Branickich. Mam nadzieję, że będzie otwarty i będzie można wejść do niego. O, jakie fajne przejście. Parasolkowy dach. Także no, zaraz się przekonamy. Oby było otwarte. Bo nie wiem, czy tam są jakieś konkretne godziny odwiedzin, czy może można po prostu przyjść, kiedy się chce. No to co za ciekawa rzecz. Jakaś rzeźba twarzy. Dość ciekawe. A jeśli będę mógł tam wejść, to postaram się jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym miejscu i je zaprezentować. Tutaj będę się trochę posiłkował wiadomościami z internetu, ponieważ ja po prostu z pamięci nie będę w stanie niektórych rzeczy wam powiedzieć, bo to i owo wiem o tym miejscu, ale to jest całkiem bogata w informacje sprawa, o tak bym to nazwał. Mianowicie kwestia jest taka, że ogólnie to Pałac Branickich mniej więcej sięga na oko XVI wieku. Mniej więcej wtedy on powstał z rąk architekta królewskiego zresztą, architekta Hioba Bredfusa. Ogólnie mamy to zbudowane w stylu gotycko-renesansowym. Był to taki zameczek murowany, dzisiaj już jest troszeczkę odrestaurowany. Jak widać, na takim przednim dziedzińcu są pola, ogrody i fontanny. Kiedyś to trochę inaczej wyglądało, muszę przyznać, że chyba się trochę zmieniło od tamtej pory. No, nie zmienia to faktu, że w ręce, dlaczego w ogóle się nazywa to Pałac Branickich? No bo wpadł do rąk rodu Branickich mniej więcej tak, i to było tak z 1728, wtedy zaczęto rozbudowywać ten pałac. Swego czasu biło od niego po prostu istnym majestatem, ale podejrzewam, że i teraz mu nic nie ubywa. Zachowały się najważniejsze elementy jego pięknej architektury. Jak się nie mylę, troszeczkę utracił swojego piękna i chwały w czasie wojny światowej, bo rozgrabiony został. W środku było bardzo dużo cennych, zabytkowych rzeczy, obrazów itd. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego tam na szczycie mamy postacie, które nieco przypominają jakieś takie z greckich mitów postacie. Na przykład ten pan, co trzyma tą planetę na karku. Był jakiś mit, jak się nie mylę, kogoś, kto podtrzymuje tak całą ziemię. Ale już nie pamiętam. Tutaj jest ten sam pomnik, tylko że na dole. Być może będzie podpisany. A tutaj niestety żadnego podpisu nie mamy. Ale być może później zrobię research i naniosę podpis odnoszący się do tej postaci, bo jestem święcie przekonany, że było to coś związanego z bodajże z grecką albo włoską kulturą. Gdzieś tam było coś takiego. Atlas? Chyba tak on miał na imię. Ten, co na grzbiecie cały świat niesie. Czy coś takiego. No dobra, mały wywiad zrobiłem. Za mną jest muzeum. Płatne wejście, żeby pooglądać rzeczy, ale niestety nie można kręcić wideo, nawet jeśli się zapłaci. Czyli już jedna rzecz odpada, żeby ją pokazać. Zeszedłem też tam, do Pałacu Branickich. Zapytałem się, czy można nagrywać, bo chciałbym pokazać wnętrze, jak to mniej więcej dzisiaj wygląda. No i niestety również mi odmówiono, aczkolwiek powiedzieli, że jeżeli to będzie publikowane gdzieś, czyli w moim przypadku by było, to że można wykupić takie wejście, że za pewną opłatą mogą mnie wpuścić, ale to nie oni i oni nie mogą się ze mną dogadać. Podali mi numer do jakiejś kobiety, która tam zarządza tym
żebym sobie do niej się zdzwonił i spróbował się umówić, jeżeli bym chciał wejść z kamerą i ponagrywać. Także nie wykluczam jeszcze, że to zrobię, bo to wszystko zależy od tego, jak ja z czasem się wyrobię. Bo podejrzewam, że mój jedyny dzień, kiedy mógłbym potencjalnie tu przyjść i do środka wejść, to by była sobota. Bo później to już może być ciężko, a i z tą sobotą nawet nie jestem pewny do końca. Także możliwe, że będziemy musieli obejść się smakiem, kilkoma historycznymi faktami i zewnętrzną stroną tego Pałacu Branickich, dziedzińca i bramy. Jak widać na górze mamy szyszkę odnoszącą się raczej do szyszynki. Jednak na bokach już mamy boga pana lub fauny. Ewentualnie, no nie wiem, może to jakieś gargulce albo inne dziwne stworzenia. Ogólnie te części ogrodowe są jeszcze otoczone parkiem i takimi kanałami, nie wiem, powiedzmy irygacyjnymi, w których sobie jakieś kaczuszki pływają i to opływa dookoła ten cały pałac. Tak z grubsza to mówiąc oczywiście, bo u samych wrót wejścia z przodu pałacu nie ma tej rzeki, tam jest normalnie chodnik, ulica, wejście, ale tutaj dookoła jest, nazwijmy to taką fosą. Ten posąg na przykład ewidentnie
nawiązuje już do jakiegoś folkloru fauna, bo nawet ma kozie kopyta, nogi. Jedynie od pasa w górę zaczyna się taka ludzka postura, trochę dziecięca. I tak mi się kojarzy, że to właśnie fauny takie były w ten sposób przedstawiane. O. I teraz miejmy nadzieję, troszkę lepiej to widać ze względu na to, że nie jestem pod słońce, a jestem ze słońcem. Nie wiem, czy to jakiś odnośnik do Sfinksa, ale miałoby to sens. Patrząc po łapach, są takie kocie z pazurami dłuższymi. Tu mamy park imienia księcia Józefa Poniatowskiego. I idę prosto w słońce, więc może być ciężko coś dostrzec. Ale może jak się zbliżę, będzie trochę lepiej widać. Bo przed nami jest budynek, który jest teatrem. W sumie nie wiem, jak on się nazywa, pewnie tak banalnie w stylu Teatr Białostocki. Trochę fontannek. Wiadomo, posągi, plac. Tutaj za tym budynkiem, tam dalej się też i bodajże w tamtą stronę, jak dobrze pamiętam, ciągnie się ten park. Jak się nie mylę, on się Planty nazywał. Tam są różne fontanny, niektóre z nich są nawet kolorowe, kiedy nocą są załączone. Też bardzo ładne miejsce do spacerów, do przebywania, do zaczerpnięcia świeżego powietrza. Także Białystok ma sporo do zaoferowania. A ja dopiero dotknąłem pewnie wierzchołka góry lodowej. No bo siłą rzeczy nie dość, że bardzo długo mnie tu nie było i nie wiem o wielu rzeczach i miejscach. To w dodatku ja głównie pokazuję w tej chwili takie łatwo dostępne, darmowe, przejściowe rzeczy, gdzie idąc zwyczajnie w stronę centrum możemy na nie się natknąć. A pomijam różne takie jakieś dodatkowe atrakcje. Bo na pewno jest ich sporo. O, wreszcie się nam słońce schowało. Teatr dramatyczny, czyli tak się nazywa. Ale widzę, że jest w remoncie teraz. Czyli zamknięte. Ale dobrze, że remontują. To już też na plus. Wszystko się ładnie rozwija. A ta ścieżka prowadzi właśnie do tego parku, co mówiłem. Planty on się chyba nazywa. Także też przejdziemy przez ten kawałeczek. Właśnie przeżywam prywatny dramat. Bo albo zgubiłem portfel razem ze wszystkimi kartami i dokumentami, albo nieumyślnie zostawiłem go w hotelu. No i mam taką malutką, cichą nadzieję, że to jednak leży w hotelu. Bo gdyby wyszło na to, że go gdzieś zagubiłem, to nawet nie wiedziałbym, gdzie zacząć szukać. Teraz jesteśmy w tym parku Planty. Tam też jakieś robią coś jak remonty, bo jest część jakaś zabudowana i przerabiana. Oczywiście to nie z parkiem związana część, podejrzewam, że to coś innego. Gdzieś tutaj, ale nie pamiętam dokładnie, gdzie powinny być fontanny. To chyba kawałek dalej do przodu.
O, a tu się zaczyna teren z fontannami, czyli w dobrym kierunku szedłem. I tak to się mniej więcej prezentuje. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nocą te fontanny tryskają na kolorowe różne, no, na różne barwy. Ale prawdę mówiąc nie daję gwarancji, bo naprawdę dawno mnie tu nie było. Także pomimo, że jestem z Białegostoku, to trochę oprowadzam prawie jak zwykły turysta. Bo wielu rzeczy nie pamiętam lub nie wiem. Ale nie szkodzi. Zawsze to można rzucić sobie okiem, jak mniej więcej wygląda ta nasza piękna Polska, a konkretniej Białystok. Więc tam za nami był teatr w remoncie, a tutaj mamy Filharmonię Białostocką. Może mnie nic nie rozjedzie. Mam jakieś takie wyczucie, że akurat przyszedłem na ten spacer od takiej strony, że ciągle pod słońce wszystko robię. Dlatego podejdę bliżej do budynku, bo tutaj na ścianie są takie grawerunki, freski czy coś. I ich po prostu pewnie totalnie nie widać przez to, że słońce prosto w obiektyw uderza. Może jak wejdę w zacieniony teren, to coś będzie widać. Aczkolwiek część się wtedy schowa. O. No cóż, na chybił trafił robione. Później się okaże, czy coś było widać, czy nie. No tak, idę tym parkiem koło akcentu zoo i natrafiam na coś takiego. Tu spoczywają szczątki zamordowanych w latach 1939-1956, czyli jakiś okres wojny. Ofiar dwóch totalitaryzmów, zbrodni niemieckich, zbrodni komunistycznych, odnalezione na terenie aresztu śledczego i innych miejsc w Białymstoku przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie widziałem tego wcześniej. To musi być coś w miarę nowa konstrukcja, że tak powiem. Ale zobaczcie, ile tego jest. Tu każda taka komora, ta płyta, to prawdopodobnie jest jeden z nagrobków. A mamy tego tam sporo. Jeszcze się to ciągnie dalej. No, przykre. Z tego co widzę, to jest jakiś cmentarz ogólnie, bo tam dalej są tam takie starsze nagrobki. Ale patrzę, tak sobie chodzę po tym Białymstoku i coraz bardziej sobie człowiek uzmysławia, jak dużo tragedii Polskę dotknęło. Wręcz jedna za drugą. Co chwilę jest jakiś pomnik upamiętniający coś, co się wydarzyło. O. To ta starsza część cmentarza. Na niektórych nagrobkach na krzyżach może to będzie widać, ale na górze jest flaga biało-czerwona, jakby przyczepiona lub narysowana. Możliwe, że to są nagrobki jakichś żołnierzy czy coś. No pojęcia nie mam. Ale mamy od groma takich pomników upamiętniających różne tragedie albo jakieś bestialskie mordy. Tak jak na przykład z tym Popiełuszko księdzem, którego przecież torturowano i zamordowano w nieludzki sposób. Tylko dlatego, że nie godził się na bestialskie traktowanie innych ludzi. I dlatego, że Słowo Boże niósł. No, to tak trochę pokazuje, jak ludziom może na główkę siąść
Dzisiaj mamy względny pokój, nie licząc kilku konfliktów tam czy gdzieś indziej w świecie. Dlatego mówię względny pokój. Ale ludzie nie doceniają tego, że tak jest. A przynajmniej niektórzy. A jakby nie patrzeć, za ten pokój bardzo, bardzo dużo naszych dziadów i pradziadów poumierało. Tutaj aż stwierdziłem, że wejdę w alejkę. Pominę fakt, że ktoś ma straszny bajzel tutaj za tym płotem. Ale chodzi o to, że ta alejka jeszcze trochę oddaje klimat takiej starej, wioskowej mieściny. Tego, czego już za dużo nie ma. Takich domków drewnianych. Co prawda tutaj już bruk jest wyłożony, ta ulica jest bardziej nowa. Ale nie zmienia to faktu, że samo to przejście, sama ta alejka wraz z tymi domostwami na bokach trochę się właśnie kojarzy z tymi starszymi, wąskimi uliczkami w Polsce, które jeszcze gdzieniegdzie się uchowały. Gdzieś tam na Starosielcach czy na Szkolnej też takie coś jest, o ile dobrze kojarzę. Trochę lepsze światło zdobyłem. Będę właśnie próbował tej pizzy. Jak widać, już nałożyłem sobie rukolę na 3 kawałki. Także czas zbadać jej smaki. Bardzo dobra kompozycja. Jak ktoś lubi odrobinę słodyczy, nie przeszkadzają mu takie mieszanki ze słodkim, to jest po prostu super. Ponieważ rukola jest lekko gorzka, a ten cranberry, czyli żurawina, nadaje troszeczkę tej takiej słodyczy.
Ciasto jest jak najbardziej w porządku. Może lekko gumowate się wydaje, ale to prawdopodobnie ze względu na ser, bo jest to jednak ser wędzony. No bardzo smaczne, ogólnie polecam taką mieszankę. Jestem dość zafascynowany, że taki przepis w ogóle był dostępny. Coś nieco podobnego jadłem u siebie, ale niestety tą pizzę wycofali, bo ona była tylko tymczasowa, jako taki bonus. Także dzisiaj jem ze smakiem. Smacznego.